Dzień dobry moi drodzy, zapraszam na zbiorczy test nowości. Będziemy testować dzisiaj produkty m.in. Bell, Glam Shop, Hean i NYX. Trochę uzbierało mi się tych rzeczy, więc postanowiłam zebrać je w jedną całość i stworzyć dla Was odcinek i jakiś fajny makijaż. Także zapraszam do oglądania. I maszyna ruszyła. Zaczniemy sobie od podkładu, bo Glam Shop wypuścił nowe podkłady Natural, które mają być trochę połączeniem ich kultowych podkładów, jakim jest klasyk i jakim jest upiększacz. Mamy tutaj 4 odcienie tych podkładów, 2 oliwki i 2 biszkoptowe. Ja użyję sobie biszkoptowego, tego jaśniejszego, czyli to jest biszkoptowy 1. Ładne opakowanie z ładną pompeczką. Konsystencja jest taka gęsto kremowa i gąbeczka też jest z Glam Shopu. No i pasuje tutaj pięknie do mojej karnacji. Bardzo fajne krycie, takie średnie do mocnego nawet bym powiedziała. Ładnie też neutralizuje cerę. Może właśnie to przez ten biszkoptowy odcień. A w ogóle nie wstrząsnęłam go, a powinnam go wstrząsnąć na początku. I nie wspomniałam, że ten podkład Natural, jak i puder, to są produkty właśnie, które mają mieć duży procent składników naturalnych. Tu jest ponoć ponad 99% składników naturalnych, więc może być to fajna heca dla osób, które szukają właśnie dobrych składów. Dochodzi 8:30, więc od tego czasu liczymy sobie czas noszenia podkładu i przechodzimy do korektora. Nowym korektorem uraczył nas Hean. W ogóle przepiękne ma to opakowanie, takie, które przechodzi z bezbarwnego w kierunku takiego brzoskwiniowego. Tu u góry jeszcze mamy aplikator z gąbeczką, więc zapowiada się naprawdę ciekawie. I to ma być full cover, czyli w pełni kryjący, kamuflujący korektor. Ja wybieram sobie odcień N62, czyli Natural, jakby trzeci w kolejce. I tu się, zobaczcie, wykręca. Odcień prezentuje się w ten sposób. Jest delikatnie żółty, ale na pewno nie będzie za ciemny, więc nie bójcie się tych odcieni, że tam jest aż 4, to że te trójki, czwórki będą za ciemne. Jestem ciekawa, czy to jest jakaś nowa wersja tego korektora kamuflaż, bo Hean kiedyś miał kamuflaż, nawet chyba go gdzieś mam. To był kamuflaż concealer Pro Contour, a ten się nazywa Camouflage Concealer Full Cover Long Stay. O, jeszcze ma być Long Stay. No krycie ma, widzimy, że taką jaśniejszą łunę, ja widzę w podglądzie, że to się zrobiła taka jasna łuna, a u mnie akurat dużo do krycia nie ma pod okiem, chociaż pod okiem nie ma. Przechodzimy do kremowego konturowania i tutaj mamy również nowość od Hean, jakim są kremowe bronzery w takiej klasycznej tubce, po prostu do wyciskania i nakładania gąbeczką bądź pędzelkiem. Mamy odcień 01 Cool i 02 Happy. Happy, jak słodko. Ale mam tutaj również bronzer z Bell. To jest kolekcja Winter Star Cream Bronze. Ona jest dostępna w Biedronce i w ogóle wszystkie te kosmetyki pięknie pachną. I ten mi się kojarzy z takim eleganckim zapachem, no niby trochę świątecznym, ale jednak takim świeżym. Trochę kompocik, trochę Coca-Cola jakaś smakowa. Ładnie pachnie. Więc może zrobimy sobie z jednej strony Hean, a z drugiej strony Bell. W ogóle ogromne brawa za tak niewielkie opakowanie. Nie wiem, jaką on ma gramaturę, tutaj nigdzie nie mogę znaleźć informacji, ale porównując do kremowych bronzerów standardowych, to jest naprawdę nieduża pojemność i dla mnie jest to plus, bo jeżeli ktoś nie maluje się w dużej ilości, nie konturuje buzi w dużej ilości, albo ma dużo kosmetyków, no to łatwiej będzie po prostu taką pojemność zużyć. Więc jak Bell wypuszcza limitki dla Biedronki, no to jest dobry krok, no bo jeżeli chcemy, aby konsument kupił kolejną limitkę, no to fajnie, żeby produkt był mniejszy, no nie? To jest odcień raczej do konturowania, więc będzie, wydaje mi się, chłodny. Widzicie? Troszkę sobie nałożę też na nos, na czoło i delikatnie na żółto. Tak się prezentuje kolor. No i teraz gąbeczkujemy, biorę czystszą stronę, kaptur za ucho i rozcieram. Ładnie się wtapia, w zasadzie nie widać, w którym momencie, wiecie, ten bronzer jest, w którym go nie ma, a efekt konturu jest. Spoczko. To teraz spróbujemy sobie Hean i wezmę ten odcień Cool z tego względu, żeby tutaj bardziej pasowało mi kolorystycznie. Ładny kolor, nie jest wcale taki bardzo, bardzo chłodny. Wydaje mi się, że... O, pachnie jak budyń czekoladowy. Yummy, a ja bez śniadania jestem jeszcze. Hean wydaje się być trochę mocniejszy, a jak po roztarciu
Znaczy mocniejszy przy aplikacji, że jest bardziej po prostu wyrazisty ten kolor. Bell już jest na samym początku taki półtransparentny, przez co no mega szybko, łatwo się nim pracuje. Ale zobaczcie, też ciach, ciach, ciach i jest roztarte i bardzo ładnie się prezentuje. A tu jeszcze zapomniałam o nosie. Nie ma śladów, nie ma plam. Kolorystycznie po roztarciu wypadły całkiem podobnie, ale ta strona wydaje mi się, że jest jednak bardziej konturująca, jeszcze trochę chłodniejsza. Tutaj przy tym Cool powiedziałabym, że jest to wciąż bronzer. Nie jest to typowo produkt do konturowania, czyli taki faktycznie chłodny, tylko właśnie bronzer. W przypadku Bell nie nazwałabym go bronzerem, tylko właśnie konturem. Przejdźmy sobie dalej do kremowego różu z Bell. Również zapach Coca-Coli połączonej ze świątecznym jakimś kompotem. A spróbuję sobie palcem. Mega kremowa konsystencja. Śliczny odcień. Prześliczny. Taki cukierkowy, troszkę łososiowy bardziej. Całkiem przyjemnie się pracuje tymi kremowymi rzeczami. Ładnie wyglądają. O, zobaczcie, jaki policzek nawilżony. No i możemy wykończyć sobie to jeszcze ich rozświetlaczem. Cream Bright. Też jest kremowy rozświetlacz. Wydaje mi się, że to nie będzie dla każdego produkt, bo nie każdy lubi mokry glow. Ja lubię, nawet jak się przypudruje buzię i na to nałoży się odrobinę czegoś takiego, bo przywracamy te nawilżenie na skórze. Mam dzisiaj dwa pudry i jeden to jest właśnie wspomniany wcześniej Natural z Glam Shopu, ale mam również Illumi Powder z Bell. Ten ma mieć naturalne wykończenie, czyli ma delikatnie, wiecie, zasetować nam podkład, ale bez efektu całkowitego matu, natomiast ten ma być rozświetlający i utrwalający. On ma jakąś taką w sobie, widzicie? On ma w sobie faktycznie taką perłę i ten pachnie pięknie, jak takie eleganckie, kwiatowe perfumy. Ładny, świeży zapach i też ma jakąś taką nutkę Coca-Coli w sobie. No nic, zaczynamy od Naturalu. Ten kolor wydaje się ciemny, ale jak rozprowadzam go teraz na dłoni, żeby wprasować puder w puszek, to wydaje się nie być wcale taki ciemny, więc niech Was może nie wystraszy ten kolor. Kurczę, naprawdę jest naturalny ten puder, ale coś mi tak... Czy on rozświetla? Ty, on też jest rozświetlający. Ale narobiłam bigosu. Tu chciałam użyć czegoś bardziej matującego, bo ja będę się przecież świecić za 5 minut. On naprawdę rozświetla. Nie wiem, ja nie wiedziałam, że on rozświetla. Jakoś tak nie zarejestrowałam tej informacji. No nic, to będę się dzisiaj świecić. U mnie wygląda trochę brudno. Przyznam Wam szczerze, że ten blask wygląda u mnie trochę brudno i bardzo nieładnie moje pory teraz wyglądają. No nic, ale to moja wina i nie wiedziałam, że on jest rozświetlający. Myślałam, że będzie naturalny i miał być o naturalnym wykończeniu, a nałożyłam go, może powinnam go nakładać pędzlem, wtedy byłoby ok. No nie wiem. Próbuję na policzki nałożyć sobie ten. Nie ten, tylko ten. O, może użyję sobie pędzelka. I ten też tak pięknie pachnie. Czy jak tym pudrem trochę zrobię tak, to mi się zmniejszy te błyszczenie. Ten mi się wydaje nawet mniej rozświetlający, ale może dlatego, że nałożyłam go pędzlem. Mam tutaj jeszcze bronzer z Bell i nakładam sobie jeszcze bronzer. I bronzer, aż się zaczynam ślinić. On pachnie kwaśnymi żelkami, jakimiś cukierkami, z jakąś kwaśną posypką, coś takiego. Takie żelki o smaku Coca-Coli. No bez kitu. Coś mi ta Coca-Cola tutaj pachnie. Mega apetyczny i mega kwaśny zapach. Naprawdę aż mi się ślina produkuje, jak wącham. Bardzo apetyczny zapach. To ten bronzer najmocniej pachnie. Wydaje mi się, że dość delikatny jest ten bronzer. Nie widać go jakoś mocno już na tym konturze, który zrobiłam. Następnie mamy mgiełkę utrwalającą i sobie nią spryskamy buzię, ale pomyślałam, aby spryskać sobie połowę, żeby sprawdzić, czy będzie jakaś różnica, więc połówkę sobie zasłaniam. Dla mnie trochę plujący ten atomizer. I ona ma być też taka dająca efekt nawilżenia, czyli ma nie matowić skóry, tak utrwalać, wiecie, ze zmatowieniem, tylko właśnie też dawać efekt wykańczający, ściągający trochę pudrowość. Więc już w ogóle będę się dzisiaj błyszczeć i świecić jak... I mam tutaj bardzo dziwną rzecz.
od NYX-a. Produkt, który nazywa się Zero to Brow. To jest długotrwały żel. Do tego są, słuchajcie, szablony. I ja z doświadczenia, oglądając YouTube'a lata temu, wiem, że szablony w ogóle do niczego się nie nadają, ale tutaj pokazują, jakby właśnie do tego produktu fantastycznie się sprawdzały szablony. I tutaj jest wersja grube brwi, wąskie brwi. Tutaj mamy takie straight, rounded, arched i extra long. No nie, spróbujemy te straight. Kurde, ale to grube będzie, a spróbujmy te węższe. A te jakby ciutkę za wąskie. Te się nie mieszczą moje wszystkie brwi. No dobra, bierzemy te grube, dobra. Przybliżam się do Was, więc przy okazji możecie zobaczyć, jak wygląda moja cera. No, pory to mają po prostu wielkość wulkanów. Nie podoba mi się to, jak tutaj to wygląda. Mega żałuję, że nałożyłam ten puder w ten sposób. Myślę, że gdyby tak może delikatnie go omieść, to może byłoby ok, no ale nie jest to puder, który jest przeznaczony dla mojej cery. Ja potrzebuję bardziej matujących, wygładzających, blurujących pudrów, a nie takich, które będą podkreślały moją teksturę, bo trochę jej tu, trochę schodzi, trochę schodzi. Próbujemy to. Płynny żel do brwi odporny na ścieranie. Trwałość aż do 2 dni. Ok? Także moi drodzy, nie musimy się w najbliższym czasie myć. Aha, jakiś śmieszny aplikatorek. To jest taka gąbeczka trochę jak mini korektorek. Tym się maluje i potem drugą stroną wyczesuje. I to jest, jak widzicie, takie półtransparentne, bo tutaj praktycznie nie widać, żebym coś malowała, ale maluję. No nie wiem, nie mam zaufania. Seriously? No taką ciapę mam tu. Mamo! No i to mamy sobie wyczesać. Ja tu wyczesać muszę z boczków. Myślałam, że tak się pokryje, to będzie, wiecie, ładnie i równo, a to... Spróbuję sobie po prostu tak wypełnić brwi. Normalnie, bez szablonu. To ja spróbuję z tej strony cienkie. Fajnie, że sobie nie odkręciłam tego już. Ojej, się uwalę bardziej niż to warte. Możemy to przemilczeć? No przecież to jest katastrofa. Ale jestem taka ojej. I taka będę brudna teraz. Będę musiała to korektorem sobie odciąć. Robię po prostu od razu bezpośrednio z opakowania. I tutaj przynajmniej widzę, co robię, gdzie jest tego produktu więcej, gdzie jest mniej. Normalnie powiem Wam, że ten test powinien trwać 2 dni, bo muszę te rzeczy jeszcze raz sprawdzić. Bo one przy pierwszym użyciu to, nie wiem, coś mi dzisiaj nie pasa. Ja bym powiedziała, że to jest taka pomada bardziej niż żel, bo on, włosków nie utrwali, bo nawet nie ma takiej szczoteczki, która wyczesuje, tylko to jest taki półpłynny produkt, czyli właśnie forma takiej pomady. Chciałam sobie zrekompensować te niepowiedzenia jakimś fajnym makijażem, ale powiem Wam, że przy tej cerze takiej, która wygląda jakby się już świeciła, to nic mi się nie podoba. Cera jest straszna, przy brwiach się nagimnastykowałam, róż teraz jest dla mnie za słaby. Łapiemy się na wieczornym podsumowaniu. Jestem po 10 godzinach bez żadnych poprawek. Świecę się naprawdę mocno, ale to jest bez żadnych najmniejszych poprawek. Podkład sam w sobie całkiem spoko się utrzymał. On mi tutaj już zaczyna się trochę ważyć. Tutaj w okolicy nosa, tutaj w okolicy... co to jest? Czoło, między brwiami. Delikatnie starł mi się z brody, ale układałam przed chwilą puzzle, więc gdzieś tam się podpierałam. Tutaj też można zobaczyć, że minimalnie gdzieś tam mi może ten bronzer się poodklejał, poschodził. Z tej strony podobnie, ale minimalnie. Próbuję sobie ściągnąć trochę tego sebum, żeby po prostu aż tak nie straszyć, no i zobaczyć, jak ten makijaż by się prezentował po poprawkach. Podkład sam w sobie utrzymał się całkiem ok, może delikatnie pozbierał mi się, już zaczynał ważyć w okolicy nosa i tutaj zmarszczek mimicznych, natomiast tutaj reszta twarzy utrzymała się całkiem fajnie. Tam, gdzie może podpierałam się, dotykałam, delikatnie się starł, ale też, no wiecie, już noszę go ponad 10 godzin na twarzy. Może gdybym miała bardziej sprawdzony puder, to też lepiej by się utrzymał. Będę chciała spróbować go z innym pudrem, tak żeby był po prostu po mojemu. Na chwilę obecną nie wydaje ostatecznej recenzji, ma duży potencjał. Korektor, chociaż z początku nie do końca mi się podobał, jak wyglądał pod okiem, tak po jakimś czasie troszeczkę usiadł na skórze i wygląda całkiem ok. Patrząc z bardzo bliska, widzę, że minimalnie powchodził w zmarszczki, więc nie wiem jak z osobami, które mają faktycznie dużo zmarszczek pod oczami, natomiast ja nie utrwalałam tej okolicy, a korektor utrzymał się całkiem ładnie. Ma bardzo fajne krycie, więc może to mieć całkiem fajny potencjał dla osób,
które mają po prostu pod oczami duży kłopot. Te kremowe bronzery to myślę, że najsilniejszy element dzisiejszego testu, bo wypadły bardzo ładnie, chociaż z początku wydawały się dosyć intensywne podczas aplikacji. Tak podczas rozcierania czuć było, że fajnie gubią na intensywności, ładnie wtapiają się w skórę i bardzo podobała mi się praca tymi produktami, więc na chwilę obecną jestem z nich bardzo zadowolona. Myślę, że to jest najlepszy element dzisiejszego testu. Kremowe bąbelki z Bell, no cudne są te opakowania. Produkt sam w sobie jest ok. Nie ma tutaj szału, tutaj delikatnie widzę, że gdzieś tam mi się podbiło, aczkolwiek mogłam po prostu podpierać się i on się jakoś superancko nie utrzymał. Kolory ma ładne, takie wyważone, natomiast uważam, że to nie jest produkt, który musicie mieć, lećcie, kupujcie. Jeżeli potrzebujecie bronzera kremowego czy różu, to będzie całkiem ok, natomiast to są typowo kremowe produkty, które musimy utrwalić pudrem, jeżeli zależy nam na większej trwałości. Prasowany bronzer za to jest bardzo delikatny. Zobaczcie, że on ma taką satynową formułę. Ja już jej nie widziałam praktycznie po aplikacji tego produktu na wcześniej nałożone kremowe bronzery. Ale zapach ma taki piękny. To ma potencjał być hitem, ale właśnie dla cer porcelanowych i chłodnych. No nie pykło mi z tym pudrem. I chciałabym powiedzieć, że może to się sprawdzi dla cer dojrzałych albo dla cer suchych, ale mi się nie podobał ten puder, jak on wyglądał na cerze. No moja buzia natychmiastowo stała się brzydsza, makijaż stał się brzydszy, bardziej zmęczony i wyglądał, jakby był już noszony przez kilka godzin. Bo oprócz tego, że dał mi rozświetlające wykończenie, które podkreśliło mocno teksturę, no ja po prostu nie wiedziałam, że to jest taki rozświetlający produkt, to dodatkowo ten odcień zrobił z buzią coś dziwnego. I ja go nawet widzę cały czas, nie wiem, czy to jest widoczne w kamerze, ale jest tutaj taki lekko sinawy odcień, który po prostu jeszcze bardziej oszpeca mi ten makijaż. Będę go jeszcze testowała na policzkach, bo może po prostu tam, gdzie tej tekstury jest troszkę mniej, będzie się prezentował lepiej, ale dla mnie to jest mocno rozświetlający puder, po prostu. Dla porównania pokażę Wam Woalkę, której jestem ogromną fanką, bo to też jest puder rozświetlający, ale to jest właśnie dla mnie puder, który daje efekt nieprzypudrowanej cery. Tutaj mam Natural i oprócz tego, że widzę w nim jakieś drobinki, no to widzicie, że ten blask jest mocniejszy. I dodatkowo jeszcze ma taką beżowo-chłodną nutę w sobie. Nie podoba mi się, po prostu mi się nie podoba. To już bardziej spodobał mi się ten Illumi z Bell, bo on ma troszeczkę bardziej transparentny odcień, chociaż też widzimy, że się błyszczy. Tutaj jest porównanie z Woalką. Tu jest Woalka, tu jest Illumi. Widzicie, Woalka jest bardziej satynowa. Tu jest więcej blasku. Muszę go jeszcze potestować, ale jak na rozświetlający puder to zdecydowanie wolę ten niż Natural z Glam Shopu. Mgiełka utrwalająca trochę pluje, nie podoba mi się do końca ten atomizer, a specjalnie ją tam wstrząsałam, żeby ta pianka się zrobiła w środku i żeby aż tak mocno nie pluł. No u mnie niestety pluje. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie z tej strony ten makijaż się utrzymał trochę lepiej i nie wiem, czy jest to kwestia po prostu tych fajnych bronzerów, których użyłam z tej strony, a tutaj jest troszeczkę więcej plam. Natomiast tutaj też widzę, że bardziej się odbił, tutaj nie. Może podpierałam się po prostu bardziej z tej strony, ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że ta strona jest troszkę lepiej utrwalona. No i na koniec Zero to Brow z NYXa. I chociaż ten test tak nie wypadł za dobrze, to myślę, że ten produkt ma potencjał. Z tym, że trzeba na niego bardziej patrzeć jak na pomadę. Ja rozumiem określenie żel, bo zobaczcie, że on ma taką półtransparentną formułę, więc faktycznie daje efekt bardziej jak żel niż pomada, która jest mocno kryjąca. Natomiast ktoś może pomyśleć, że to jest żel takim, jakim się utrwala włoski. On nam włosków nie utrwali, włosków nam nie pofarbuje, tylko pokoloruje nam skórę między brwiami, przez co możemy ją fajnie sobie zdefiniować. Muszę sprawdzić, jak ten aplikator będzie sprawdzał się do bardziej precyzyjnego wyrysowania brwi dla osób, które mają taką potrzebę. Na chwilę obecną do wypełniania myślę, że jest to fajny produkt, bo właśnie ta półtransparentna formuła zastygająca, no bardzo ładnie się sprawdziła. Brwi utrzymały się bardzo ładnie, no musiałam je trochę podczyścić przez te głupie szablony, ale brwi utrzymały się bardzo ładnie.
Będę jeszcze te produkty testowała, więc widzimy się na update'cie następnego dnia. Dzisiaj testowałam sobie ten puder, nakładałam go na czoło i na boki twarzy, na już taką subtelnie przypudrowaną skórę, bo tutaj wklepywałam sobie puder bardziej matujący na środek twarzy, a resztkę omiotłam na policzki i dołożyłam sobie właśnie ten i uważam, że wyglądał naprawdę bardzo ładnie. Teraz mam tutaj rozświetlacz, więc może nie jest to aż tak dobrze widoczne, natomiast on naprawdę wyglądał bardzo ładnie i zdrowo. Nałożyłam go troszeczkę tutaj na nos, na czoło i w takiej formie ten jak najbardziej mi odpowiadał. Mam dzisiaj na twarzy podkład Natural, ale użyłam swojego pudru i powiem Wam, że wygląda przepięknie. Nie mam absolutnie mu nic do zarzucenia, ładnie kryje, a jednocześnie nie jest jakoś widoczny na skórze. Nakładam sobie właśnie ten bronzer z Belle i powiem Wam, że to też jest kozak. Naprawdę, tak bez tych bronzerów pod spodem, kremowych. Fajnie go widać, ale jest właśnie taki lekko napigmentowany, że się go tak fajnie nakłada, bez żadnych plam. Ma przepiękny odcień, taki akurat po środku troszkę brązujący, lekko konturujący, nie za ciepły. Bardzo łatwo się nim pracuje, ale na pewno nie zrobimy sobie nim zbyt mocnego efektu. Nałożyłam też ten produkt do brwi na tą brew i powiem Wam, że to były sekundy, żeby zrobić ten efekt. Także kurczę, no to naprawdę, powiem Wam, zupełnie inaczej się używa bez tych szablonów, bez tych wygłupów. A tak to zobaczcie, ciach. Ja sobie to kładę, żeby tutaj właśnie stworzyć taką linię. Jak coś wyjdzie za mocno, można sobie wyczesać. Gdzie trzeba dołożyć, powiem Wam, że ciach. I już. Do wypełnienia brwi 100 razy lepsze niż pomada. Naprawdę, rachu ciachu i zrobione i efekt nie jest przerysowany, bo to jest półtransparentne. Ekstra! Spróbuję sobie nałożyć teraz ten puder na już przypudrowaną skórę i zacznę od czoła, żeby nie popsuć sobie całego makijażu. No nie wiem, mi to tylko podkreśla pory. To opakowanie jest naprawdę spoko, mega wygodne. No nie, słuchajcie. I faktycznie on robi taki efekt jakby nieprzypudrowanej skóry, bo właśnie skóra zaczyna się błyszczeć, to dlatego. I trochę kolor mi się nie podoba. Próbujemy dzisiaj drugą stronę sobie utrwalić. Może dziś nie będzie tak pluł. Na wyprostowanej ręce. O! On jest bardzo plujący, bardzo mokry i bardzo plujący. Skończyłam makijaż i z początku widziałam po tej mgiełce na twarzy takie plujki, że tak zaschły. Natomiast jak zaczęłam tutaj dokładać sobie różu, to zniknęło w zasadzie. No ale myślę, że widać, nie wiem czy w kamerze to widać, ale zobaczcie tutaj moje wygładzenie od klasycznego pudru, a tutaj ile bardziej są widoczne pory. Nakładam dzisiaj ten bronzer gąbeczką tak bezpośrednio z opakowania i zobaczcie. No po prostu super. Idealnie się nakłada i dzisiaj nakładam na inny podkład. I róż to samo. Rozświetlacz już nakładam palcem. Dodaję piękny taki nawilżony, mokry glow. Bardzo mi się to podoba. Szybkie brewki. Więc jeszcze raz i ostatni raz podsumowując nasze testy, mega duża okejka dla tych bronzerów, uważam, że są naprawdę fantastyczne, ale te kremowe rzeczy z Belle też są jak najbardziej spoko, to nie jest produkt, wiecie, który musicie mieć, że jest niesamowity, jest bardzo spoko, jeżeli szukacie czegoś tego typu, jest bardzo spoko. Rozświetlacz zdecydowanie dla osób, które lubią efekt mokrej skóry, bo to jest takie delikatnie cały czas lepkie. Puder mnie rozczarował, spodziewałam się czego innego, nie wygląda on ładnie na mojej skórze, wygląda jakby była po wielu godzinach noszenia makijażu, a no nie o to chodzi w makijażu, żeby tak wyglądać. Może przy cerach suchych, jak lubicie super rozświetlenie, może będzie spoko, ale ja nie lubię tego efektu, szczególnie, że mam tłustą cerę i teksturę na skórze, więc nie będę tego produktu używała. Jeżeli chodzi o te bronzery i o produkty z Belle, będę ich używała, będę po nie sięgać. Bronzer ten prasowany też jest bardzo spoko, bardzo łatwo się nim pracuje, nie jest zbyt mocno napigmentowany, więc dla osób, które nie potrafią za dobrze pracować kosmetykami, dla osób z bardzo jasną karnacją, z chłodną karnacją, będzie naprawdę
naprawdę spoko. Illumi Powder lepiej sprawdził mi się niż Natural, natomiast ja nie będę sięgała często po ten produkt, bo zazwyczaj sięgam po bardziej blurujące efekty, ale był bardzo spoczko jak na rozświetlający puder. Podkład bardzo spoko, fajnie się utrzymywał, krycie ma takie średnie, więc na co dzień uważam, że spoko, szczególnie, że ma fajny skład. Bardzo podoba mi się ten produkt do brwi, chociaż z początku miałam bardzo sceptyczne podejście przez te szablony. Podoba mi się. Kilka dni poużywałam go i naprawdę szybko się rysuje te brwi, lekko wyczesuje, wypełnienie jest okejka, jest naprawdę spoko. Korektor bardzo fajny, mocno kryjący, jak potrzebujecie czegoś tego typu. Jest spoko. Co do mgiełki, faktycznie zauważyłam utrwalenie, ale ściąga ona pudrowość ze skóry, więc może też podkreślać teksturę u osób, które mają cerę tłustą bądź z jakimiś niedoskonałościami, bo matowe wykończenie zawsze będzie bardziej nas wygładzać. Jeżeli lubicie efekt, jaki daje na przykład mgiełka Charlotte Tilbury, czyli utrwalenie, ale ściągnięcie pudrowości jednocześnie, no to jest coś tego typu. Tutaj nałożyłam sobie cienie, które spryskałam tą mgiełką, aby zobaczyć, czy jest utrwalenie i zobaczcie. Jest, no tutaj troszeczkę mi się tutaj roluje ten produkt, ale zobaczcie, że się nie ściąga. Widzicie? Naprawdę mocno pocieram. Na palcu trochę mi zostało, ale te cienie się nie zsuwają. Widzicie? Nie zsunęły mi się w ogóle, nie rozmazały. A to było naprawdę mocne pocieranie, więc można w ten sposób udowodnić działanie tej mgiełki, że faktycznie utrwala makijaż. Jak przebolejemy tą plujkę, to warto spróbować, bo działa. Napiszcie mi, co najbardziej Wam się podobało z tego testu, może któryś kosmetyk macie, piszcie, co o nim uważacie. Jeżeli chcecie więcej testów, zachęcam do subskrypcji. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa.